oświetlenie z jedną zewnętrzną lampą systemową. Światło błyskowe bez światła modelującego. Jest to najbardziej budżetowa wersja oświetlenia błyskowego, tak zwany strobing. Potrzebna Ci będzie systemowa lampa błyskowa, najlepiej o jak największej mocy. Zazwyczaj można je kupić już od kilkuset złotych, a przy odrobinie kombinacji nawet stara manualna lampa bez pomiaru ETTL czy błysku stroboskopowego się sprawdzi. Tutaj uczulam na połączenie starych lamp z nowymi aparatami, tutaj sobie musicie już doczytać. Do takiej lampy polecam na początek składaną parasolkę typu softbox. Do tego potrzeba również dokupić uchwyt na lampę, aby ewentualnie zamocować inny modyfikator niż parasolka. Do samej parasolki wystarczy uchwyt na lampę z miejscem na zamocowanie parasolki oraz innego modyfikatora, najczęściej z mocowaniem Bowens. Oczywiście taki uchwyt też musimy przytwierdzić do statywu. Dobrze by było, aby ta parasolka miała możliwość zamocowania gridu, plastra miodu, który ukierunkuje nam światło i nie rozproszy się po pomieszczeniu. Taki zestaw nie dość, że jest budżetowy, to i łatwo się go przenosi i przechowuje. Minusami jest moc lampy oraz brak światła modelującego, czy też zasilania z sieci. Tutaj będzie potrzeba trochę wprawy i doświadczenia, bo brak światła modelującego bardziej będzie nam doskwierał wewnątrz niż na zewnątrz. Używając lampy na zewnątrz musimy się liczyć z ilością światła zastanego, słonecznego oraz odległości lampy od modela, czy też modyfikatora. Musimy też się liczyć z tym, że każdy pośredni modyfikator, np. grid, również pochłania nam część energii błysku. Podsumowanie. Używanie lampy systemowej do sesji zostawiłbym jako dodatek do szybkich zdjęć wyjazdowych, np. do klienta bądź na szybkości w pomieszczeniu czy w plenerze. Bez uprzedniego doświadczenia w panowaniu nad światłem błyskowym wraz z modelującym, nasze pierwsze kroki mogą okazać się dla nas trudne i zniechęcające. Taka lampa też świetnie posłuży jako druga czy też trzecia lampa, która na przykład oświetli nam tło. Tam możemy bez nawet samego modela spokojnie wcześniej przetestować sobie, jak tam lampa będzie się nam zachowywała i działała, i nawet bez światła modulującego jesteśmy w stanie przygotować moc takiej lampy. Lampy i modyfikatory w studiu. Opowiemy sobie teraz, pokażemy, rozłożymy, złożymy podstawowe modyfikatory oraz lampy studyjne. Zaczniemy sobie nie bez przyczyny od lampy, która nie jest lampą studyjną, a jest to lampa systemowa. Jest to lampa, którą zakładamy na sanki w aparacie, chociaż niekoniecznie. Możemy ją na przykład zamocować w innym uchwycie, bądź na przykład po kablu wyzwolić z innego miejsca niż z gorącej stopki w aparacie. Taka lampa właśnie wygląda w taki sposób. Jest to lampa Strobos 60C, czyli pod Canona. Wygląda ona w taki właśnie sposób. Tutaj mamy ją, akurat tą wersję mamy zasilaną na 4 paluszki AA, akumulatorki. Są wersje z zewnętrznymi akumulatorami. Jakie są zalety takiej lampy? Jest przede wszystkim stosunkowo mała. Porównamy sobie ją właśnie z taką podstawową lampą błyskową. W tym wypadku tutaj jest to Atlas 600 TTL. Można porównać gabarytowo, jak ona wygląda. Może wielkościowo jest nieco większa, ale ta jest co najmniej 4 razy cięższa. Taką lampę błyskową możemy wykorzystać na przykład w technice strobingu do bardzo prostych jakichś tam setupów, portretów, czy też zdjęć na mieście. Jeżeli nie macie takiej lampy właśnie jak ta tutaj z akumulatorem, którą przed chwilą pokazałem, bądź no nie macie zewnętrznego źródła zasilania, a chcecie się spakować tylko w plecak, no to właśnie taka lampa systemowa sprawdzi się tutaj bardzo dobrze. Nawet w domowym studiu za pomocą takiej lampy w połączeniu z specjalnym uchwytem, który wygląda w ten sposób, mocujemy sobie taką lampę tutaj na zaciskach. Następnie na taką lampę możemy założyć albo tutaj za pomocą mocowania Bowensa softbox, bądź na przykład parasolkę. Ja pokażę właśnie ten setup z parasolką, ponieważ jest on kompaktowy i mały. Tutaj mamy właśnie taką parasolkę typu softbox, która zajmuje nam bardzo mało miejsca, ponieważ po złożeniu wygląda ona tak, więc ją dosłownie do każdego plecaka możemy wsadzić. Jest to zwykła parasolka, ta jest w wersji tutaj z srebrnym wnętrzem. Nie wiem, czy to będzie akurat widoczne. Ma ona srebrne wnętrze, zasuwamy, zaciskamy na zameczek i czy do lampy studyjnej, czy właśnie takiej jak tutaj systemowej możemy sobie ją włożyć. Wkładamy w ten sposób, zakładamy. O, zamocuję to na statywie.
Ok, statyw już mamy. Uwolnimy jedną rękę. Zakręcamy. Warto, aby oczywiście również i statywy oświetleniowe, mimo że tutaj o nich nie mówię, dobierać do wagi lampy. Ta lampa w tym zestawie jest bardzo lekka, więc spokojnie nam starczy taki podstawowy statyw studyjny. Zakręcamy i teraz tak. Tutaj ten element musimy troszeczkę zmienić ten kąt tej lampy na takie pod kątem 45 stopni. Zakręcamy sobie, zasuwamy, ściągamy sznureczkiem. I tutaj albo z tego poziomu właśnie, albo jeżeli mamy zewnętrzny nadajnik, możemy sterować naszą lampą. Jaki jest minus takiego rozwiązania? Poza plusami, które już wymieniłem, minusem na pewno będzie trwałość, jeżeli chodzi o zasilanie. Pomimo że możemy mieć zapasowe tutaj akumulatory, to jeżeli będziemy na przykład używać tej lampy na pełnej mocy, no te akumulatory bardzo szybko nam się zużyją. Również ładowanie tutaj chwilę zajmuje. No i to jest pierwszy taki mini budżetowy zestaw na początek, aby sprawdzić, czy w ogóle błyskanie, w tym wypadku jest to strobing, nas będzie interesować. Co do minusów, no niestety nie mamy światła modulującego w tej lampie. Są takie akcesoria, które się tam zakłada na lampę, one są tam na bateryjkę, na akumulator i lekko nam to światełko symulują. Jest to jakieś rozwiązanie, ale czy ja wiem, czy jest to opłacalne? Ja osobiście, jak już biorę taką jedną lampę, to już z moim doświadczeniem spokojnie mogę tak dla siebie, czy gdzieś na szybko, właśnie tak wspomniałem w poprzednim odcinku i materiale. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam do kogoś, potrzebuję szybko zrobić zdjęcie, nawet do dowodu, to wtedy taką lampę właśnie ustawiam naprzeciwko modela w pozycji przednio-górno-bocznej na wprost, delikatnie od góry. Tutaj dajemy hop. W tym momencie tutaj trzyma sobie blendę i od góry i od dołu jest równomiernie w miarę oświetlony. Coś a la clamshell. Dobra, to był pierwszy modyfikator. Oczywiście marki, są różne marki tych lamp, na przykład tu mam Canona, tu mam Quadralighta, są jeszcze Yongnuo, przeróżnej marki tę lampę można dostać. Oczywiście taki Canon będzie znacznie droższy od takiego strobosa, jeden ma więcej feature'ów, drugi mniej, ale na początek takiego strobingu spokojnie te budżetowe, nawet te chińskie lampki Wam wystarczą. Dobra, teraz zmierzymy światło. Takich parametrów jak mamy, w aparacie mamy ISO 100, to również na światłomierzu ustawiamy. Kierujemy sobie kopułkę w kierunku modela, przystawiamy na wysokości głowy. Wyskoczyło nam jedna 125 ISO 200 4.0, a my mamy mieć ISO 100, jest 2.8. Więc my, jak mamy 4.0, to musimy wzmocnić tą lampę o jedną działkę. Więc mamy 1/4 mocy, zwiększam do 1,8/30. Przepraszam, do 1,2/30 i powinno nam wyjść. Uwaga, testowe zdjęcie. Nie wyzwoliło lampy. Dlaczego nie wyzwoliło? Tu lampa działa. Wyzwoliło. Jak to wygląda? Mamy pierwsze zdjęcie. No, światło w miarę poprawnie ustawione. Teraz tak, mam symulację ekspozycji włączoną pod filmowanie, muszę to wyłączyć. Dobra, wiem, że już jest poprawnie naświetlone. Patrzę na histogram, tylko ISO 125 jest ok. Zmniejszę sobie, będzie ok. Dobra, teraz zwróć kolana naprzeciw tego statywu, czyli tak by na godzinę 14. Ok, a twarz tylko w tą stronę. Patrzysz się w ten obiektyw. Ta lampa jest troszeczkę za nisko, zaraz ją podniesiemy. Patrz się prosto w obiektyw i wykonujemy pierwsze zdjęcie z jedną lampą. Uwaga, robię nieco szerzej, bo chcę tutaj złapać włosy. Jakbym chciał to zrobić wężej, popatrz trochę w tą stronę, bo to jest aparat. Linia oczu, 1/3. Ok, mogę podejść jeszcze bliżej. Bardziej bym wziął moją stronę. Ok, raz i tnę głowę. Ja mam 3 ujęcia. Raz, 2, 3. Zapomniałem sobie włączyć. Włączę sobie
podgląd czarno-biały, aby lepiej tu oceniać zdjęcia. Dobra, czyli lampa zostawiona jako przednio, boczne, górne światło. Mogłem ją troszeczkę przybliżyć, ale to ze względów operacyjnych nam to troszeczkę utrudni. Tu mamy migotanie, nie szkodzi, zaraz to zgaśnie. Dobra, dołożymy sobie blendę. No i to jest właśnie teraz ta trudność. Jeżeli się nie ma doświadczenia, jak ustawić to światło bez światła modulującego, musimy mniej więcej zrobić tak. Ustawiamy równoległą blendę równolegle do źródła światła, tak? I musimy założyć, że jak padnie w tym miejscu, to w ten sposób odbije. Ja chcę tylko delikatnie wypełnić te cienie. Troszeczkę nam się ekspozycja może zmienić. Ponownie robię szerszy kadr. Uwaga, patrzymy się prosto w obiektyw. Troszeczkę buzia obróć jeszcze. W drugą stronę. Ok, super. Raz, dwa, trzy. Kadrujemy szeroko. Mamy jeden fajny portret. Teraz troszeczkę skadrujemy tak, aby przykadrować dolne włosy, ale zostawić górę. To jest właśnie pierwszy minus. Lampa się jeszcze nie naładowała, ponieważ akumulatory są nie najmocniejsze. Trzeba chwileczkę odczekać. Troszeczkę tniemy linię włosów, ale zostawiamy górę. Raz, dwa, trzy. Dobra, niestety ta blenda się tu nie zapisuje jeszcze, więc będziemy musieli do tego ostatniego ujęcia pewnie ją troszeczkę wyżej podnieść. Położymy ją bezpośrednio na kolanach. To jest taki najłatwiejszy zestaw. O, dobra. Powinno się teraz odbić. Uwaga, sprawdzamy znowu wąskie ujęcie. Raz, dwa. No i teraz już, blenda jest widoczna. Blenda jest widoczna. Się zapisała, wcześniej nie było widać. W poprzednim ujęciu z jedną lampą wygląda to tak. Więc jedną lampą za 300 zł można zrobić wiele. Dobra, teraz zrobię taki bardzo wąski portret. Żeby tu nie wchodzić w kadr, postaram się, muszę do mnie jeszcze bardziej zwrócić. Tutaj akurat nam powstał taki mały Rembrandt, bo ten trójkąt jest duży. W tą stronę się obrócić do mnie. Nie, zwrócona tam zostajemy, tak? A buzia bardziej bokiem do tej lampy, po to, żeby powstał trójkąt. W moją stronę jeszcze, dobra. Te włosy są tak. Teraz, dobra, obróć teraz głowę. Dobra, jak ktoś pozwoli, to. Jak nie pozwoli, to trudno. Ok. Patrzymy się na wprost. Wyprostuj trochę głowę. W tą stronę. I tu za moją ręką. Ok, broda do góry. Jeszcze przekręć. Dobra, może tak zostać. Tu będzie taka przechylona ta głowa. Raz, dwa, trzy. No, taki klimatyczny. Dobra, i na bok. Dobra, zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Tak, dobra. Raz, dwa, trzy. No, to jest taki El Clasico Rembrandt. Tu byśmy jeszcze mogli o włosy bardziej zadbać. Dobra, teraz ja będę troszeczkę od góry robił, więc podnieś buzię do góry, brodę, ok. Tu jeszcze, przechyl. Jeszcze. Dobra, delikatnie broda do góry. I teraz celowo będę od góry robił, aby troszeczkę zmienić perspektywę. Zaraz to będzie widać na zdjęciu. Jeszcze wyżej broda. Ok. Raz, dwa, trzy. To jest bardzo wąsko. No to taki klasyczny, ale tutaj już się chyba nie rejestruje to światło. W tych poprzednich się rejestrowało. Spróbujmy to powtórzyć. Teraz tak. Dobra. Teraz może bardziej z tej strony podejdziemy, tak żeby tu nie wchodzić. Autofokus szwankuje. Dobra, nie, z tej strony bardziej. Już nie będę przesuwał tej lampy. Zostawiamy to ustawienie. Tutaj. Do góry troszeczkę, dobra. Raz, dwa, trzy. Dalej się nam to nie rejestruje. Tu już wiem dlaczego. Spróbuj przytrzymać ją w taki sposób. Tutaj niestety ten statyw jest tak ustawiony. Dobra, delikatnie do góry i w moją stronę obróć głowę. Raz, dwa, trzy. Jest bardzo delikatny, ale jest. Może pasowałoby. Weźmy teraz tą opcję weź sobie ją na kolana.
w sensie pod szyję. No nie, troszeczkę niżej, dobra. Ok, tu w tą stronę jeszcze. Jak jest taka możliwość, a nasz uchwyt nie daje rady, to raz, dwa, trzy. Hop. Bardziej tak. O tak, dobra. Raz, dwa, trzy. O, jest efekt, dobra. Brakowało tego. Jest zapisany. Jest refleks. Nie ma tego trójkąta. Tutaj poprzednio był, tu było troszeczkę za mocno zwrócona głowa, no ale sam efekt trójkąta jest. Czyli to jest tak zwane rembrandtowskie. Tu jest bardziej płaskie, bo ten trójkąt jest większy. Dobra, to by było chyba na tyle na pierwsze ujęcie.